cyklu Parę dni życia kierowcy, nietypowa dystrybucja przez Kanadę. Do obsługi 4 magazyny, od Winnipegu aż po Vancouver. Egzotyczne melony z Brazylii, nabyte przez hurtownię w Montrealu, muszą znaleźć w jakiś sposób swoją drogę do konsumentów na zachodzie Kanady. Utrzymanie produktu w odpowiedniej temperaturze wymaga sporo energii. Taka chłodnia, w tym przypadku nie tyle co chłodzi, tylko ogrzewa, potrafi zużyć 200 litrów paliwa w ciągu 4 dób. To i tak mało w porównaniu do tego, ile taki ciągnik potrafi spalić na odcinku 5100 km, poruszając się z przeciętną prędkością 100 km na godzinę. Ach, puste drogi północnego Ontario. Sama przyjemność dla kierowcy. Praca jak praca, w miarę spokojna. Pierwsze 3 dni są na luzie, bo na początku pierwszy dzień 5 godzin jazdy, 500 km, drugi dzień jakieś 12,5 godzin jazdy, 1200 km, trzeci dzień 6 godzin, 7 godzin jazdy, 600 km i w trzeci dzień zaczyna się maniana. Przed którą trzeba się dobrze przygotować. W sensie takim, że trzeba wykorzystać czas, którego później może braknąć. Więc tankujemy do pełna, myjemy szyby i w ogóle szykujemy się. Zestaw obsłużony. Czas na kierowcę. Czas doprowadzić się do ładu. To jest ważne, bo przez następne dni być może będą okazje, żeby wziąć prysznic, ale nie wiadomo, czy starczy na to czas. Będę musiał wybierać między snem a prysznicem. Niektórzy już się pewnie domyślają. Czekają mnie 2 nocki. Miałem tego pecha, że trafiłem na centrum dystrybucyjne, które przyjmują tylko w nocy. I tak mam szczęście, że mogę zaparkować na ulicy i wykręcić pauzę przed rozładunkiem. Powód, dla którego chcę stać pod firmą i kręcić pauzę pod firmą, jest następujący. Mógłbym spać tam, gdzie się kąpałem, jakieś 15 minut jazdy stąd. To nie o te 15 minut jazdy chodzi. Chodzi o to, żebym moją zmianę czasu pracy zaczął jak najpóźniej. W Kanadzie jest zmiana kierowcy jest podobna do europejskiej. 16 godzin. W Europie, jeśli się nie mylę, to 15 godzin. I teraz jak zacznę moją zmianę tutaj, bo pójdę się zarejestrować i dopiero jak mnie cofną pod rampę, zacznę moją zmianę. I wtedy może to mi dać 2 godziny więcej snu na sen podczas jazdy w nocy. A jakbym zaczął na przykład jechać z trackstopu, to ja nie wiem, o której tutaj mi wezmą, cofną pod rampę. Także w momencie, kiedy bym zaczął pauzę, ruszył tachograf tam, to już bym stracił ewentualne 2 godziny lub godzinę snu w nocy. A to jest istotne dla mnie, bo jak mnie zamuli, ja muszę się zdrzemnąć w nocy. A mam takie awizacje, że może być tak, że się nie da. No to zaczynamy. Kiedyś ktoś mi powiedział, nie chciałeś się uczyć, zostałeś kierowcą. Na co ja odpowiadam, że w żadnej szkole nie uczą, jak zostać prawdziwym kierowcą. Nauczą cię centra dystrybucyjne, przyjmujące towar tylko w nocy. 3 minuty 40 sekund do końca pauzy. Kierowca potrafił wyliczyć każdą minutę snu. A ja jeszcze mam ponad godzinę do awizu. Nie wiem, w sumie widzę, że mała jest akcja pod rampami. Mógłbym spróbować iść się rozładować teraz, ale znając życie, pani powie mi, żebym wrócił za godzinę. Więc organizuję sobie inaczej czas. Wypełnię dokumenty. Przygotuję nawigację. Do następnej rzutki mam 1300 km po preriach. Od razu rampę dają, nie jest źle. To jest właśnie to. Zaoszczędzam parę minut, godzinę, 2, którą później będę mógł sobie spać, gdy mnie zmuli w nocy. Konsument smacznie śpi podczas tego nocnego przedstawienia. Jego ulubione produkty najpierw są wypływane z zestawów przybyłych z daleka, mieszane na magazynie i później znowu ładowane na naczepy do lokalnej dystrybucji, czyli sklepu obok Ciebie. Teraz muszę tylko czekać jak na zwabienie
na zielone światło. Znaczy najpierw czerwone, a później zielone. W zależności od tego, jak szybko mnie zdejmą, tyle więcej snu po drodze będę miał. Od tego momentu jest północ mojego czasu. Mam czas do 4 po południu, żeby pokonać jakieś 1200 km. 1300 w najlepszym przypadku. 15 minut później wzięli się do pracy, a rozładunek trwał tylko 21 minut. Jak na taki moloch dystrybucyjny, to świetny wynik. Tutaj zdjęli mi tylko 6 palet. To też trzeba zaznaczyć. Największa niewiadoma za mną, teraz mogę spokojnie jechać. Jestem na czasie. Mam do pokonania tylko 1200 km. I mniej więcej godzinę, półtorej na sen, gdy mnie zmuli. Najgorzej jest do świtu. Gdy świta, jest kryzys i wtedy najczęściej idę spać. A gdy wstanie już słońce, mimo zmęczenia jedzie się całkiem inaczej. Godziny za kierownicą, widoki, myśli, droga. Jakieś 3 godzinki, 45 minut jazdy, czuję się w miarę dobrze. Tak mniej więcej kwadrans przed 6 walnąłem się spać na godzinę, co mi pomogło, bo to był taki kryzys. No jak weszło słońce, wstało słońce, to już się jedzie dużo lepiej. Aczkolwiek zaczynam powoli czuć zmęczenie. Sądzę, że uda mi się dojechać w miejsce, gdzie będę miał prysznic. Na razie to jest kwestia jeszcze paru minut. Mam jakieś 5 minut przewagi. Więc będę musiał podjąć decyzję za ostatnią miejscowością, gdzie będę miał światło. Mianowicie Medicine Hat w Albercie. Niestety z prysznicem nie wypaliło, ale nie szkodzi. Jestem tak zmęczony, że myślę tylko, żeby walnąć się spać. W sumie ta noc to była gonitwa po to, żeby się wyspać, a później zdążyć na następny rozładunek. Dzisiaj wyjechałem 12 godzin 45 minut na możliwe 13. Czyli wykorzystałem prawie że maksymalnie. Mogłem jeszcze jechać dalej, ale już odpuściłem te parę kilometrów. I do klienta mam następnego pół godzinki stąd. Czyli teraz tylko wystarczy odpocząć, wyspać się i kolejne centrum dystrybucyjne do obskoczenia, a nawet 2, bo Calgary i Edmonton. Jutrzejsza noc nie będzie tak ciężka jak dzisiejsza, bo między Calgary a Edmonton jest tylko 3 godzinki i w Edmonton jak dojadę przed czasem, to się walnę spać na godzinkę, 2, w zależności ile im będzie czasu zajmowało, żeby mnie zdjąć. I od nowa kawa, koniec pauzy, czas pracować. Obsługując jedno centrum dystrybucyjne za drugim. Konsumenci dalej śpią. Czemu mieliby nie spać? Chociaż teraz bardziej kończą imprezy, bo to już jest weekend. Ale dystrybucja nawet w weekend nie staje. Ostatnie centrum. W sumie ostatnie centrum na dziś. I ostatnie centrum przed pauzą. Później zostaną mi tylko 4 marne parety, ale to na poniedziałek. Nie jest tak źle, jak już się zna te centra dystrybucyjne. Akurat w przypadku tej korporacji nie jest najgorzej. Sobeys, Safeways, jak jest się na czas, to mniej więcej godzina, półtorej, człowiek jest rozładowany. Niektóre korporacje dają awizację, a w ogóle ich nie przestrzegają. Nic, teraz muszę się szybko zdrzemnąć, bo później moja nagroda za te 2 dni nocnej pracy. Przy wschodzie słońca przebijanie się przez góry skaliste. Ta praca potrafi usiąść na łeb kierowcy, ale takie widoki naprawiają wszystko. Dla takich widoków warto jest wykonywać tą pracę i użerać się
z odbiorcami towaru, ze spedytorami. Teraz mam ich wszystkich w nosie. To jest moja chwila i moje wyciszenie. Za każdym razem, jak przejeżdżam przez moje góry skaliste, nie mogę się nimi nacieszyć. I zanim jeszcze z nich wyjechałem, chcę do nich wracać. Takie widoki odprowadziły mnie do mojej obowiązkowej pauzy, która będzie trwała 36 godzin i którą muszę wykręcić, zanim będę mógł pracować dalej. A na pauzie, wiadomo, też trzeba sobie jakoś zorganizować czas. Trochę ruchu, trochę sportu. Dla zdrowia. Praca kierowcy jest w trybie siedzącym, więc warto, jak jest czas i okazja, rozprostować trochę kości. Przy okazji zwiedzając fajne miejsca, co daje też okazję do ponownego wyciszenia się. Później trochę gotowania w kabinie. Umilenie sobie czas, jedząc coś smacznego. No i na sam koniec jadę w końcu rozładować 4 palety. Ostatnia rampa dystrybucyjna i będę w końcu mógł wyłączyć tą chodzącą i nie dającą spać chłodnię. Która i tak jest bardzo cicha. Thermokingi są po prostu rewelacyjne dla kierowcy, jeśli chodzi o sen. Bo cichutko sobie pykają. I dystrybucja taka mini, kanadyjska dobiega końca. Zdejmą mi te 4 palety i będzie po wszystkim. Może teraz takich statystyk trochę. Wyjechałem we wtorek, jest poniedziałek, oczywiście pauzę wykręciłem. Przebyłem 5243 km, obskoczyłem 4 miejsca, przewiozłem ładunek, nie wiem, on ważył może 19 ton, spaliłem 2300 litrów diesla. I tyle. Taki to był typ dystrybucji w Kanadzie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca filmu, możecie mi zasubskrybować kanał. Teraz już tylko muszę mi znaleźć powrót, ale o powrocie w innym filmie. Dziękuję za uwagę. W oczekiwaniu na zdjęcie 4 palet.